Jeśli po ostrych klifach, obozowaniu na dziko i podróży przez pół Australii nabrałeś apetytu na więcej, to witamy w kolejnym odcinku naszej przygody. Z tej strony Ola i Tomek i właśnie podróżujemy naszym campervanem po południowej Australii. Jaka australijska przygoda czeka nas dzisiaj? Biegnij, kangurze! To jest super. Uwaga. Prysznice to jest wiadro. Zadłużony? To chyba 10-letni szybko. Tomek! W takim miejscu dzisiaj spaliśmy. Tadam! Księżyc. Piękne molo. I wschód słońca za plecami. Bo zdecydowaliśmy, że nie będziemy po nocy jeździć po campgroundach. Już było późno, byśmy dojechali na pierwszą w nocy. Spaliśmy w takiej pięknej miejscówce. No popatrzcie, czy to nie jest ślicznie. Idziemy na molo, chociaż wschód słońca mamy za plecami, bo my w ogóle jesteśmy Smoke Bay. w Smoky Bay. O, witamy. I chciałam na tą górkę wejść. Chodź, będzie go widać. Patrz. I potem pójdziemy tu na jetty. Dobrze. Ładne kolorki. Idziemy tam dalej nakrywać? Ktoś miał stanowisko do obserwowania wschodów i zachodów. Stąd widać zatokę. A jak się odwrócicie, to piękny wschód słońca. Czadowo. To są chyba sieci rybackie, takie siatki na homary albo coś takiego. Ale głośno też ludzie. Właśnie minął nas traktor z wielką przyczepą. Chyba to były siatki na komary, może na coś takiego. Takie druciane trójkąty długie na całą przyczepę. Na szerokość. była łódka, ogromna łódka i dopiero na tym były te siatki. A, w ten sposób? No, nie zauważysz, przegapiłeś łódkę? No, myślałam, że to jest przyczepa taka, a to jest Nie, taka była platforma. A, No. bo tu jest rampa do spuszczenia łódek. No washing cars or boats. No proszę, a ja myślałam, że do mycia. To do czego tu jest? Do patroszenia ryb. Stół do patroszenia ryb. A, zrzucił, rzeczywiście. Traktor zostawili, popłynęli łódką. Tomek na tle molo. Uśmiech, number 5. No nie był uśmiech, ale dobra, weźmiemy to. O, już tu są osoby, tam ktoś łowi ryby. Aha, Na i tam już czubku. coś na molo jest. O, wiem co spróbuję. Przyczepiłam was pierwszy raz, jesteście na szelkach mojego plecaka. Takim bodycam. Jak się czujecie? Idziemy na koniec mola. Tam Tomek wskakuje zawsze do wody, bo on ma taki zwyczaj, tak jak kąpanie się w zimnej. Potem nago leci Do wana. do wana i my to wszystko nagrywamy, także nie bójcie się, nie ominie was. Taka kąpiel z Rena. A dzisiaj Ola mi towarzyszy. Tak, z kamerą. Nie, w wodzie. Jest napisane, do ilu można łowić ryby i które można, które nie można. I tutaj nie można snaperów łowić, ale lobstery są, kraby
niektóre są trochę obrzydliwe, te ryby. Czekaj! A tu jest taki wydzielony basen. Nie zaatakują cię rekiny, nie zaatakują cię nie wiadomo co. O, może spróbujemy szampana jeszcze dzisiaj kupić. Dobra. Bo już dzisiaj Sylwester. Popatrzcie, to są takie imiona na desce i one się tak ciągną, co parę kroków są. To jest już takie zniszczone przez wiatr. Niektóre są odnowione, niektóre takie jakby głębsze i zakładamy, że to są sponsorzy, chyba dużo ich jest. A tu chyba takie, żeby można było usiąść, nie? Tak, i osłonięte od wiatru. Przyjemne. No. A tutaj takie stoły do patrzenia ryb. I słońce już wzeszło, a my sobie posiedzimy trochę, a potem dalej. Monik? Morning. Smoky Bay była niezłą niespodzianką na naszej drodze. Fajnie było się obudzić w takim miejscu. Teraz szukamy kawiarni, gdzie możemy zjeść śniadanie i sklepu, żeby zrobić zakupy. Po dniach spędzonych na klifach i w ciągłej drodze nasze zapasy owoców wyczerpały się całkowicie. Dojechaliśmy do sklepu spożywczego, jedynego w tej miejscowości. Zaraz nad wodą, więc jest super. Idziemy zobaczyć, co tam jest do jedzenia. Czekajcie. Zamknę. Skrytki pocztowe. Jak policzymy, to jest to tyle mieszkańców, może tyle domów, że 221. A tutaj możesz sobie zatankować. Śmiesznie. Dobra, chodź do środka. O, I'm back in at 9 in the morning. good morning. Good morning, how are you? Jak ten sklep w środku wygląda. Tu są stoliki i to jest poczta, to jest urząd pocztowy. A, tu alkohol. Ty to może kupimy takiego szampana sobie? Bo dzisiaj Sylwester w nocy. Może kupimy sobie szampan Janusz. Z Tasmanii. Dużo to nie wystrzeliło na wybojach w samochodzie? Chyba nie. No zakurzony? To chyba 10-letni szampan. No dobra, chodź dalej oglądamy, bo to same skarby. A tutaj przynęta, jakbyście chcieli kupić, także uważajcie w lodówkach. Tu już nic nie ma za bardzo. O, może jakieś owoce jeszcze. Śmieszny sklep. I jaki ruch, nie? Co robisz? A chcesz jakiś taki? Nie, Garlic bread. ciekawe. Dobra. I tak wygląda kuchnia. Zamówiliśmy śniadanie i czekaliśmy na nie przy stolikach, ciesząc się słońcem i przeglądając lokalną prasę. Lektura okazała się dla nas bardzo ciekawa, a w międzyczasie przyszło śniadanie. Jeszcze zatrzymamy się na herbatkę z ładnym widokiem. Wybieramy sobie dom, w którym moglibyśmy mieszkać. Tam jeden był na sprzedaż, ale był ulicę dalej od wody. To jest to jetty, przy którym spaliśmy. Z drugiej strony trochę jeździmy po tej wsi Smoky Bay. Sklep widzieliście. Sklep jest ze wszystkim, łącznie z pocztą, czadowy. I tutaj jest odpływ i ludzie chyba chodzą, zbierają jakieś małże, łowią. I tak tutaj to wygląda. A tam jetty, po którym łaziliśmy. A tutaj na przykład po tej stronie tak wyglądają domki. Tu jest taka działka, ona ma płot robiony z sieci rybackich. Zaraz ruszamy dalej na nasz campsite.
w końcu. Jedziemy dalej. Mamy do przejechania jeszcze 250 km, żeby dotrzeć do obozu. I'll make you move like your boots are on fire. I'll make you jump like you touch a live wire. Ain't no sitting down when I get in the zone. Just give me my crown, let the king take his throne. Oh, hi-ya. I like to groove it. He likes to groove it. Oh, hi-ya. You're gonna move it. You're gonna move it. Złapaliśmy małe zakupy. Mamy owoce wreszcie. Potem jak nas obrabowali z bananów 5 dni temu. Ciężko było o owoce, ale mamy. Więc jedziemy z łupem do samochodu rozpakować, a potem zobaczymy, jak tutaj wygląda. Troszkę zapchane ludźmi, nic dziwnego, w sumie Sylwester dzisiaj. A jutro wszystko pozamykane. Idziemy po chleb jeszcze sprawdzić. Jakieś motory, patrzcie. Czadowe. Oni nas chyba mijali. To chodź tam nad wodę, tylko zobaczymy, jak to wygląda. Watch me as I go, now I'm taking flight. Find me in the city, never sleep at night. All around the town, see my name in lights. I was born to perform. All across the world, you can call my name. They'll rush into the front whenever I'm on stage. I used to be a player, now I run the game. I was born to perform. Mamy taki port, nazywa się Port Kenny. I za 12 minut będziemy na naszym campsite. Temu poszła i załatwia formalności. Tak wygląda to miejsce. Przyjemna, relaksująca atmosfera. Nie za dużo ludzi chyba, chociaż ktoś tu jest przed nami. Pola, trochę jak u nas. Tylko bardziej żółte może. Drzewa przyjemne. If you're gonna save your soul, well, you're gonna have to lose your mind. If you're gonna save your soul, well, you're gonna have to lose your mind. I know you like to think a lot. I like you better when you're not. If you're gonna save your soul, well, you're gonna have to lose your mind. Ała, dobra, trzeba tak jakby dojechać teraz na to pole kempingowe. Wszystko załatwione, wszystko działa, nie ma problemu, może zostać 2 dni dłużej, luz. Trzeba zapłacić, czy? Nie. Obóz nazywa się Camp Kudli, leży na prywatnej ziemi, na której właściciel prowadzi pole biwakowe w buszu. Obóz zajmuje powierzchnię 500 akrów,
Cena za noc to $30, więc dosyć przystępnie. Z biura do naszego obozu trzeba jeszcze przejechać gruntową drogą 2 km. W obozie Kudli miejsca są nienumerowane. Możemy wybrać sobie każde, które nam się spodoba i tam rozbić obóz. If you're gonna save your soul, well, you're gonna have to lose your mind. You're gonna have to lose your mind. Już się zaciekinowałam. Wjeżdżamy teraz do kampu. Tu jest mapa. Jest ogromny. Jedziemy szukać miejsca, które nam się spodoba. Także zobaczymy. Na razie plan jest taki, trzymać się prawej strony. Fajnie tu. Taki trochę dziki kawałek przyrody tutejszej. Czyli trochę pyłu i trochę kamieni. I też jesteśmy ciekawi, jak wyglądają takie chaty, bo tu jeszcze są jakieś chaty. A do czego te chaty są? One są chyba na namioty takie, że tam takie rozkładasz. podwieź- No, rozumiem. no. Mhm. Większość jest pustych. To jest chyba Kuchnia, jadalnia. tu camp kitchen, a tam będzie prysznic i toaleta. To może być, zobaczymy najpierw, jak to wygląda tylko. Nie? Sobie obejrzymy. No dobra. Potem pojedziemy dalej. Może kluczyk tylko wezmę. Tu jest camp kitchen, obozowa kuchnia. O. Chodźcie do środka, zobaczymy, jak to wygląda. Ale to fajnie. Podoba ci się? Os A, przy kuchni. no. Jakbyśmy coś potrzebowali, to w miarę jest rozpisane wszystko. A gdzie są toalety? To mnie interesuje. No. To jest kuchnia, a toalety są tu. No, a tu jeszcze To podjedziemy. Fire, to przejdźmy przez Fire Pit i może pójdźmy tu na nogach na razie tylko. No to chodź. Tak, tutaj może grupowo przyjeżdżasz i to wtedy wszyscy se siedzą. Ciekawe, co to jest. A, i tu można też tak jakby siedzieć w cieniu troszkę, nie? Prysznic. Muszę wam pokazać prysznic. Prysznic jest po prostu epicki. Jest tu ktoś? Nie ma, ale jest super. Trzeba nabrać wody z tamtego kurka, podciągnąć sznurkiem do góry, nie? Aha. I wtedy masz taką końcówkę prysznicową i ją otwierasz. A jak ślicznie wyglądają. Także bardzo fajnie. I są podzielone na damską i męską sekcję. Czyli blisko wszystko, czyli spoko, fajnie tu. A, i tu jest taki kran. Dobra. Tu tak, toalety są w miarę czyste, takie są. Nie ma papierów męskiej, więc Ola, uważaj. No dobra, to jedziemy dalej, poszukamy sobie miejsca, Tak. w którym się zatrzymamy. Chcemy troszkę w cieniu, nie? Tu już trochę za dużo jest zgrupowanych chatek. A coś taka retro. Czyli tak to wygląda. To jest takie wielkie. A może tam trzeba głębiej jeszcze pójść? A tu też nikogo nie ma, też zostawiona przyczepa jakby i samochód zabrany. Wydaje mi się, że wiem, gdzie zaparkujemy. Znaczy mam pomysł, gdzie możemy zaparkować. Tam jest Fire Pit. Tylko tam ktoś lodówkę zostawił, tak jakby sobie zarezerwował. Zobaczymy, jak wygląda kamperowa poczta. Return soon. Tak, że ktoś napisał, że wkrótce wraca. I to sobie ktoś tutaj siedzi. Ale to już takie otwarte jest, nie? Nie ma w ogóle cienia. I tam już jest chyba płot też. Dobra, fajnie tu jest, podoba mi się bardzo. Wybraliśmy tą, bo mamy tutaj, patrzcie, mamy taki widok i chcemy mieć trochę przestrzeni. Spoko. Ale miejscówkę mamy taką. Ogniska porozstawiane wszędzie, można sobie je przenosić, dowolnie modyfikować. Tutaj pozostałość po kolejnym ognisku. To jest taka droga, gdzie się już kończy obóz i ludzie zawracają. Naprawdę cisza, spokój. Bardzo fajne miejsce, bardzo polecam. Tylko chcę tu kawałek pokazać. O, widzicie? I tu są kolejni ludzie dopiero. Tu. Więc my mamy praktycznie dla siebie cały ten teren. Rozkładamy owning.
Ja tu trzymam, Śledź był twardszy niż kamień. a Tomek testuje kamienie. Niesamowite, jakie kruche są te kamienie tutaj, nie? Siedzi głębiej. Ale że ten kamień się połamał, no patrzcie, normalnie. Wszystko to jest takie brudne. Jedna Tak. rzecz, która mi się tak naprawdę tutaj nie podoba, jest ten wszechobecny pył. To jest taki bardzo drobny piasek i on wchodzi wszędzie. Mam go w samochodzie, Taki beton, nie? no, trochę. w oczach. Jak myjesz rano zęby, to go czujesz po prostu strasznie dużo. U nas tego nie ma. Nawet jak będziesz na plaży, to takiego, Tak. czegoś takiego nie ma. Taki jakby strasznie drobny, bardzo drobny piasek. Camping mamy rozłożony. Olcia dołączyła, tak sobie siedzimy. Siedzimy sobie w cieniu, który mamy od naszej osłonki od słońca i ona wydyma się jak żagiel od wiatru i zastanawiamy się, czy nie odleci. Śledzie trzymają w miarę i wydaje mi się, że powinna wytrzymać, ale troszeczkę ją obserwujemy i najwyżej zadziałamy, jak się coś będzie działo. Taki mamy widok. Wygląda trochę jak sawana afrykańska. Świetny. Jakby tam wyskoczyć lew z zakrzaka nagle. Jesteśmy w buszu, ale mamy duży taki teren. Fajne miejsce na Sylwestra. Fajne miejsce, no. Wypijemy szampana. Zrelaksujemy się w końcu, bo byliśmy w sumie w drodze już od 7 dni, nie? Chyba, albo 8. Ale mieliśmy w sumie przerwę na klifach, nie? No mieliśmy trochę parę przerw, nie było tak super intensywnie codziennie, ale w zasadzie codziennie trochę jechaliśmy, robiliśmy trochę kilometrów. A teraz będziemy mogli się zrelaksować przez 2 noce tutaj. Nie macie was? Tak, na razie planujemy jedzonko sobie zrobić za chwilkę. Patrzcie, jaka rozpusta. Mamy winogron. Wcięliśmy jajka, pozostałości. Już nie nagrywałam, bo trzymałam tą rondelek. Bałam się, że wiatr zwieje. Chociaż Ja musiałem trzymać. a potem to właściwie to Tomek zrobił te jajka. Bo ostateczny sznyt był w jego rękach. Oraz ja je zjadłem w większości. Musieliśmy złożyć awning. Za bardzo zaczęło wiać. Czy ten daszek od słońca, co mam. Za bardzo zaczęło wiać i trochę aż całym samochodem kolebało od niego. Więc uznaliśmy, że nie chcemy, żeby się połamał. Ale chcę wam pokazać, patrzcie, gwieje widać po trawach, jak się kładą. Ślicznie. Siedzimy sobie na razie w samochodzie. Nie wiem, czy coś widać, bo pozasłanialiśmy, żeby słońce nie nagrzewało samochodu, bo widać trochę. My tu mamy te osłonki i to srebrne, ten Reflectix, dobrze izoluje przed chłodem i ciepłem równocześnie. No to planujemy sobie zrobić małą przerwę teraz, a potem zobaczymy, co dalej. Idziemy wyrzucić śmieci. Mamy kawałek do prysznicy, ale sami tego chcieliśmy. Ale prysznice nie są naszym priorytetem. Jakie tam ładne drzewa, takie jakby trochę spleśniały od mchu. Tylko ten mech jest wielkości słonia i małego domu. Przeszliśmy się po obozie, wywaliliśmy śmieci i trochę więcej ludzi się nazjeżdżało. No zobaczymy, jak będzie. Ciekawe, czy ktoś koło nas potem zaparkuje. Chyba nie. Chyba jednak nie. Przystojniaki. Tam stoi nasz samochód. Nie widać go, ale tu jest. Na środku niczego. To mogą być żmije, Oluś. Żmije lubią takie skały. Że już jedna żmijka jest. Cześć żmijka. Idziemy podglądać to słońce. Właśnie wybieramy się oglądać zachód słońca nad oceanem. Idziemy po bezdrożach, bez mapy. Chyba jest 3 km w jedną stronę.
Hej, ocios! Stąd przyszliśmy. Tu idziemy na zachód słońca. Patrzcie, tu są wszędzie skały, klify. O, jak ładnie. Tomek! Ale Jak było? zielony. Nie wiem. Zamknęłam oczy. Zamknę się oczy. Tam nie było gdzie spaść. Ale kazała nagrać tego krzaka. Nie wiadomo czemu. Podziwiamy klify i zachód słońca. Chociaż wiał mocny wiatr, to bezkres oceanu działał na nas kojąco. Przez to, że chmury zasłoniły zachód słońca, postanowiliśmy szybciej wrócić do obozu, żeby nie iść 5 kilometrów po ciemku. Nie obeszło się też bez niespodzianek po drodze. Okazuje się, że są tu kangury, ale nie wiem czego będzie widać. Może idźmy. Kangur! Biegnij! A nie drgnie, ale jest tam. Musicie nam uwierzyć na słowo. Ruszu się? Czuję, że pójdę. Nie idź, Mysiu. A ja pewnie przez tą kamerę zamiast nagrywać kangura, nagrywam jakiś patyk wystający. Ola daje mu znaki dym. O shit, akurat nie nagrywałem. No spożyłaś. Kangury na polu. Teraz ich nie zgubię. Idziemy. Ola, przegoń je. Biegnij, kangurze. O, biegną. Niewiele widać, ale biegną. Skaczą, uciekają, mały się speniał. Duży pobiegł za nim. I zwiały. I już są w lesie. Wracaliśmy do obozu, a w międzyczasie zapadła noc. Patrzcie, ktoś rozpalił to duże ognisko. Tam w kuchni mi urzędują, ale my będziemy sobie swoje robić. Tylko chcę zobaczyć, jak to dużo wygląda. Dobra, zmywamy się. Idziemy do naszego. I to jest nasze ognisko, ale ono wygląda tak. Teraz kiełbaska dostanie trochę żaru. Widzę właśnie. Też jesteśmy ciekawi, jak kiełbaską nie smakować. My znaleźliśmy w sklepie taką, która wygląda trochę jak polska i nawet pachnie. Pachnie wędzoną. Ale Ma dodany zapach. Nie wrzucaj czy do jest ognia. taka jak polska? Wątpię. Koniecznie. No zobacz. Teraz to możemy rozmawiać o kiełbasach. O, i piękne ognisko. I nas się cieplej zaczęło od niego robić. Ta kiełbaska jest czarna z jednej strony. Pyszna. Nabiera trochę kształtu. Jeżeli macie jakieś porady, jak piec kiełbaski, żeby były równomiernie przypalone z obu stron, dajcie znać. No a my będziemy sobie kończyli naszą kolację. Potem zaczniemy sylwestrowe balety, mamy zimne ognie, mamy szampana. Na razie się relaksujemy. Szczęśliwego Nowego Roku! Wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku. Do siego roku! Jeszcze nigdy nie odpalałam zimnych ognisk. No. I tak spędziliśmy Sylwestra. To dla nas był koniec 2023 roku, a dla Was jest koniec tego odcinka. Do zobaczenia za tydzień, a warto, bo będziemy eksplorować okolice Kudli wraz ze świetnymi jaskiniami i innymi cudami natury. Pokażemy Wam też, jak nie skakać przez skały. W sumie to Tomek Wam pokaże. Jeśli nie chcesz tego przegapić, zostaw subskrypcję, żeby YouTube mógł Cię poinformować o nowym filmie. Dziękujemy bardzo za wszystkie komentarze i łapki w górę. One wiele dla nas znaczą. Ściskamy gorąco. Do zobaczenia. Pa, pa!